Co się stało? Wypadł z balkonu na drugim piętrze w internacie. Chłopie, coś ty robił na balkonie. Na oddział trafia 16-letni chłopiec, uczeń szkoły sportowej. Jego stan jest krytyczny. Chłopie, co cię boli, dobra? W tym samym czasie w szpitalu pojawia się para gejów. Jeden z nich ma poważną ranę nogi. Boli. Możesz stać? Usiądziemy? Przepraszam, może pan nam pomóc? Nalegała jednak, żeby pan... Kiedy mężczyzna czeka na operację, na oddziale pojawia się jego córka, z którą nie rozmawiał ponad 10 lat. Ojciec. Tak, wiem. Wybrał. To mi chciałeś powiedzieć, wujku? Idąc ulicą, zobaczyłam ojca idącego z wujkiem Maćkiem. Zapytałam mamy, czemu nie przychodzi do nas, a spotyka się z nim. Boże, moje dziecko, moje jedyne. Ja się założę, że ktoś go wypchnął. Tymczasem ojciec 16-latka jest przekonany, że wypadek syna nie był przypadkowy. Śledziony, co pan mówi, a inaczej się nie da? Nie da się, posłuchajcie państwo. Operacja jest konieczna. Miłosz, synu, kto cię wypchnął? Szpitalny oddział ratunkowy. Na oddział dociera właśnie karetka z 16-letnim uczniem szkoły sportowej, który wypadł z balkonu w internacie. Stan chłopaka jest bardzo ciężki. Zajmować się nim będzie ordynator Piotr Wójtowicz. W jakim on jest stanie? Początkowo nieprzytomny, w karetce zyskał świadomość. Co się stało? Wypadł z balkonu na drugim piętrze w internacie. Chłopie, coś ty robił na balkonie. Czekajcie, źrenice są prawidłowe. Boli cię coś? Jak masz na imię? Możesz mówić? Dobra, jedziemy na salę. Woli brzuch! Proszę się odsunąć, proszę przejść. Nie no, prawie mi po nogach przyjechali, jeszcze ani barierki, ani nic nie ma. Co mu podaliście? 500 ml Dziewczyny, płynu wyjeżdżajcie. wieloelektrolitowego, ciśnienie tętnicze 105/70, akcja serca miarowa 90 na minutę. Chłopak jest przytomny, ale kontakt z nim jest bardzo ograniczony. Jest to wynikiem szoku, którego doznał po upadku. Widać, że mimo podania środków przeciwbólowych bardzo cierpi. Dobra, powiesz mi, chłopie, co cię boli, dobra? Karetkę wyzwał mężczyzna, który widział, jak nastolatek wypadł z balkonu na trawnik. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, chłopak był nieprzytomny, ale oddychał, była akcja serca. Dopiero w drodze do szpitala ocknął się. Wtedy skarżył się na bóle brzucha, klatki piersiowej. No, miał szczęście, ręce i nogi całe, ale nie możemy wykluczyć obrażeń wewnętrznych. Udało nam się go szybko przywieźć do szpitala. Boli tu! Nożyczki poproszę. W tej chwili liczy się każda sekunda. Lekarze muszą jak najszybciej stwierdzić, jak rozległe są obrażenia pacjenta. Cholera. Robimy badania. Tak, Morfologia, oznaczenie grupy krwi, tak, rentgen kręgosłupa szyjnego tak. i rentgen uda i podudzia. Dobra. Dobrze, jedziemy do rentgena. Dobra, weźmy morfologię i oznaczamy krew. W czasie, kiedy 16-letni pacjent jest wieziony na badania, w izbie przyjęć pojawia się para gejów. Jeden z nich skaleczył się śrubokrętem w nogę. Śrubokręt był spokojny. Wiesz, że nie lubisz szpitali. Hubert, ten śrubokręt był brudny. Hubert, on leżał z narzędziami, może być zakażenie, tak? Niech lekarz to zobaczy, niech to opatrzy. Mała ranka. Dobra, będzie dobrze. Sam sobie opatrzyłem. Będzie Ciągasz po chwila i będzie szpitalu. po wszystkim. Zobacz, Usiądź. ile tu jest ludzi. Będzie dobrze, usiądź sobie spokojnie, chodź. Tak. Uspokój się. Siadaj. Dasz radę? Ja zawsze ci muszę słuchać. Posiedź tu spokojnie i do rejestracji. Zaraz wrócimy do domu i będzie wszystko w porządku. Lepiej, żeby zrobił to lekarz. I weź się nie awanturuj. Hubert całkowicie lekceważy sprawę. Ledwie go tu przywiozłem. Po drodze 3 razy próbował mi wysiąść z samochodu. On twierdzi, że tylko się drasnął. Ja widziałem, jak ten śrubokręt wbił mu się w udo. Krwi prawie w ogóle nie było, no ale o zakażenie przecież nie trudno. Na oddziale nie ma dzisiaj dużego ruchu. Partner zranionego mężczyzny czeka, by zarejestrować przyjaciela na wizytę u lekarza. Ten jednak jest wyraźnie zirytowany tym, że dał się namówić na przyjazd do szpitala. Idziemy stąd. Hubert, Proszę cię, idziemy wracaj stąd. i siadaj. Proszę cię.
Zaraz będzie po wszystkim, ta kolejka nie jest długa. Zaraz wrócimy do domu, usiądź sobie spokojnie. Zostań tam. Wkurza mnie ten twój optymizm. To tutaj stała. Nie, nie stała tu pani. Ale tutaj. Nie, tutaj pani nie, Tylko nie kolejka widziałem mi pani. To przeminęła. było pilnować swojej kolejki. Ale co pan taki niewspółczujący? Jedna osoba Proszę panią, taka przepraszam. różnica. Hubert, co się dzieje? Co się dzieje? Co się stało? Boli. Możesz stać? Usiądziemy? Przepraszam, może pan nam pomóc? Co się stało? Proszę go posadzić. Zranił się w nogę. Czekamy na rejestrację. Tutaj Co usadźmy się go. dzieje? Przepraszam, mógłby ktoś go przyjąć? Przecież ta kolejka w No ogóle wie się pan nie co, rusza. ale najpierw się trzeba zarejestrować. Byliśmy przy samym Pójdę po okienku, ale wózek. ta kolejka w ogóle się nie rusza. Przecież ile można czekać? Ja pana rozumiem, ale najpierw trzeba się A nie zarejestrować. widzi pani, że go to boli? Nie można go po prostu przyjąć? Proszę pana, tu wszyscy czekają. Posadźmy go na Wszyscy wózek. są chorzy i trzeba się najpierw zarejestrować. Posadźmy go na wózek. Dobra, zostań tutaj. Krzysiek, Zaraz podjedź będzie mi dobrze. tutaj, dobrze? Ja idę Idę na do segregację. rejestracji, zaraz wracam do ciebie. Mówiłem ci, żebyś tego nie robił. Spokojnie, proszę pana, spokojnie. Człowiek leży na podłodze i co? I mamy wracać do rejestracji? Znowu? Potem ile ja tutaj czekam? Cały dzień siedzę, łażą cały czas w to i we w to. Nikt ze mną nie porozmawia, nikt nie udzieli żadnej informacji, niczego nie można się dowiedzieć. Pełno ludzi, kolejka. Człowiek chory siedzi w kolejce nie wiadomo ile godzin. Nie można się zająć najpierw chorym człowiekiem, a potem w ogóle formalności jakieś pozałatwiać? Pół godziny później skaleczony śrubokrętem mężczyzna trafia na salę segregacji. Zostanie zbadany przez dr Dominikę Gajdę, która dzisiaj ma dyżur razem z ordynatorem. Dobrze, da pan radę się położyć? Ranka, tak. Jakby była taka możliwość, proszę zdjąć spodnie. Proszę panu pomóc. Już. Dobrze, dziękuję. Jeszcze jakby pan dał radę... Okej. Proszę powiedzieć, czym pan to odkażał? Polałem wodą utlenioną, pani doktor. Nic takiego, mała ranka. A co się stało? Oj, skaleczyłem się przy skręcaniu mebli śrubokrętem. Głęboko? Nie, delikatnie, lekko. Gdyby nie mój przyjaciel Maciek, to nie byłoby Boli? mnie tutaj. Nie, nie boli. Sprawdzę jeszcze ten, dobrze? To naprawdę nic takiego. Symetryczne w obu nogach. A da pan radę poruszyć tą zranioną? Tak, to wcześniej to był tylko skurcz. Pani doktor, wystarczy to zalepić czymś i do domu nie będę zawracał głowy. Proszę pana, nie zawraca pan głowy, Poważni naprawdę. ludzie są Ja chorzy tutaj. nalegała jednak, żeby pan się zgodził na badanie. Jadę do domu. Ale pan jest uparty. Dobrze, to oczyścimy ranę, zeszyjemy i... O nie, żadnego szycia, pani doktor, Pan, ale to żadnego. trzeba zeszyć. Nie zgadzam się, absolutnie się nie zgadzam. Proszę mi założyć opatrunek i jadę do domu. No jak pan uważa? Pani Agnieszko, proszę oczyścić ranę, założyć opatrunek, no i wypisujemy pana. Dobrze. Rana na nodze pacjenta wygląda na niegroźną, ale w takiej sytuacji zawsze warto ją zbadać, żeby uniknąć późniejszych komplikacji. No niestety pacjent jest uparty i nie zgadza się ani na badanie, ani na założenie szwów. No, w takiej sytuacji ja w ogóle nie wiem, po co on tutaj przyszedł. W czasie, kiedy zraniony mężczyzna ma robiony opatrunek, do doktora Piotra Wójtowicza docierają kolejne wyniki badań 16-letniego pacjenta, który wypadł z drugiego piętra. Analiza zdjęć rentgenowskich wskazuje, że chłopak miał wiele szczęścia. Złamań nie ma. Kręgosłup w porządku. Jeszcze mu sprawdzę tętno na stopach. Lewa w porządku. Ała! Boli! A boli, bo się poobijałeś. Ale na prawej jest ledwo wyczuwalne. Są te wyniki? O cholera, Ela, Tak? jedziemy z nim szybko na tomograf. Dobra, Tomografia głowy, klatki piersiowej i brzucha. dobrze. Pacjent ma bardzo niski poziom hemoglobiny i hematokrytu, co może oznaczać utratę krwi w organizmie. Ponieważ nie ma otwartych ran, w związku z tym myślę, że jest to krwawienie wewnętrzne. Ja się założę, że ktoś go wypchnął. Na oddział docierają rodzice 16-latka. Dowiadują się, że syna czeka poważna operacja. Wiemy, co pan mówi, a inaczej się nie da. Nie da się, posłuchajcie państwo, operacja jest konieczna. Ojciec 16-latka jest przekonany, że to nie był wypadek. Miłosz ma dopiero 16 lat. Całe życie przed nim. Proponowałbym panu, żeby pan sam porozmawiał z synem. Iga tutaj. Tymczasem w szpitalu pojawia się córka zranionego śrubokrętem mężczyzny. Nie rozmawiała z ojcem ponad 10 lat. Iga, twój ojciec Tak, wiem. Wybrał. To mi chciałeś powiedzieć, wujku? od kilkunastu lat jesteśmy razem ze sobą. To chyba jestem z rodziny, jakaś informacja mi się należy, tak? A co się stało?
Wypadł z balkonu na drugim piętrze w internacie. Chłopie, coś ty robił na balkonie. Do szpitala trafia 16-latek, uczeń szkoły sportowej. Jego stan jest bardzo ciężki. Powiedz mi, chłopie, co cię boli, dobra? W tym samym czasie w szpitalu pojawia się para gejów. Jeden z nich zranił się śrubokrętem w nogę. Może stać? Usiądziemy? Przepraszam, może pan nam pomóc? Człowiek chory siedzi w kolejce nie wiadomo ile godzin. Nie można się zająć najpierw chorym człowiekiem, a potem w ogóle formalności jakieś pozałatwiać? Pani doktor Po przyjęciu na oddział zraniony mężczyzna nie zgadza się na zszycie rany i wykonanie podstawowych badań. Kręgosłup w porządku. Tymczasem u 16-letniego pacjenta badania wskazują na bardzo poważny uraz wewnętrzny. Jedziemy z nim szybko na tomograf. Dobra. Przepraszam panią, jak długo to jeszcze potrwa? Proszę pana, nie wiem, jeszcze... Kiedy zaniepokojony mężczyzna próbuje się dowiedzieć czegoś o stanie zdrowia swojego zranionego w nogę partnera, na oddział docierają rodzice 16-latka, który właśnie został zabrany przez ordynatora na badanie tomograficzne. Roztrzęsieni rodzice chłopaka zupełnie nie wiedzą, co stało się ich dziecku. Miłosz Stawiasz, 16 lat. Miał wypadek. Zadzwonił wychowawca z internatu. Czy Wiem, możemy... teraz zajmuje się nim ordynator. Dobrze. Boże, czy ktoś mi powie, co się stało? Ja pójdę po ordynatora, Bardzo dobrze? Proszę bardzo zaczekać, proszę zaczekać. Zdenerwowany ojciec próbuje dodzwonić się do wychowawcy syna z internatu. Jest pan wreszcie. Co tak długo? Miał pan już tu być. A przepraszam, ale nie mogłem dotrzeć wcześniej. Jak to nie mógł pan dotrzeć? To my 80 kilometrów żeśmy przejechali i jesteśmy przed panem? No chyba pan sobie jakieś jaja tu robi. Przepraszam najmocniej, zeznawałem na policji. Na policji? Czy pan to rozumie? Boże, Proszę czy to ma powiedzieć, co związek się z stało? Miłoszem? Proszę mi powiedzieć. Syn państwa z balkonu, z drugiego piętra spadł. Z balkonu spadł? Balkonu! Nikt nic nie wie, pół internatu wyjechało, jest pusto. Boże, jak Pan to się chyba stało, że żartuje. ktoś tam pilnuje u was? Co tam Przepraszam, się stało? ordynator Przepraszam. zaraz do państwa podejdzie. Proszę jeszcze moment poczekać. Boże. Najpierw ten wychowawca dzwoni rano, że Miłosz miał wypadek, ale nie mówi nic konkretnie. Boże, przecież mnie nie interesuje, jak to się stało. Chcę wiedzieć tylko, jak czuje się mój syn, czy coś mu grozi. Drugie piętro, Boże, jak on wypadł, jak to się stało. Jeśli zaraz nie porozmawiam z lekarzem, to chyba oszaleję. W czasie, kiedy zrozpaczeni rodzice próbują od wychowawcy dowiedzieć się czegoś o wypadku syna, ordynator oddziału przeprowadza badanie tomograficzne 16-letniego pacjenta. Wcześniejsze badania wskazują, że chłopiec ma krwawienie wewnętrzne, które zagraża jego życiu. Lekarz dzięki badaniu tomograficznemu chce się teraz dowiedzieć, jak rozległe są jego obrażenia i jakiego organu dotyczą. Panie ordynatorze, nie ma jeszcze wyników. Głowa w porządku. Klatka piersiowa, złamane żebra po lewej stronie. No tak, tu jest miejsce bolesne. Poczekaj. Wolny pęd w jamie otrzewnowej. Cholera, to może być krew. Śledziona, struktura niejednorodna. No tak, jest pęknięta, jest krwawienie. Musimy go operować. Dobra, kończymy badanie. Słuchaj, szybciutko te wyniki, o które prosiłem i trzeba sprawdzić, czy jest jego grupa krwi do transfuzji. Dobrze. Ja zawiadomię blok. Jasne. Podczas upadku doszło do wewnętrznych obrażeń. Pacjent ma połamane żebra, a co gorsze uszkodzoną śledzionę, z której nastąpiło krwawienie. Musi być natychmiast operowany. To nie jest prywatny internat. Tymczasem nieświadomi niczego rodzice chłopaka ciągle czekają na informacje o stanie zdrowia swojego dziecka. Cały czas trwa też nerwowa rozmowa z wychowawcą, którego ojciec obwinia o niedopilnowanie syna. Panie doktorze, to my. Proszę państwa, syn jest po badaniach. Jest mocno poobijany, ma połamane żebra. Nie ma urazu głowy i kręgosłupa. Całe szczęście. No ale niestety będziemy musieli za chwileczkę operować. Jaka operacja? Przecież przed chwilą pan mówił, Proszę że pana, nic się nie ma stało. pękniętą śledzionę. Prawdopodobnie będziemy musieli ją usunąć. Usunąć śledzione, co pan mówi? A inaczej się nie da? Nie da się. Posłuchajcie państwo, operacja jest konieczna. Musicie mi podpisać zgodę. Dlatego podejdźcie sobie na recepcję, pielęgniarka przyniesie papiery. Proszę się uspokoić. Tak, spokojnie. Podejdźcie na recepcję, pani tutaj za chwileczkę zadzwoni po pielęgniarkę. Ale wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. Przyjdzie pielęgniarka i powie wam, gdzie macie poczekać, dobrze? No dobrze. Boże, moje dziecko, moje jedyne. Ja się założę, że ktoś go wypchnął. Miłosz ma dopiero 16 lat. Całe życie przed nim. Dlaczego jemu właśnie to musiało się przytrafić?
Kiedy rodzice 16-latka podpisują dokumenty wyrażające zgodę na operację syna, oddział na własną prośbę opuszcza mężczyzna, który zranił się śrubokrętem w nogę. To nic nowego, kochanie. Kupujesz piwo, a ja będę sobie siedział przed telewizorkiem, bo jestem obłożnie chory No, to też nic nowego. i będę sobie oglądał telewizję, a ty będziesz gotował. Mogę ci pośpiewać. Jest to zaśpiewanie, dziękuję. Ja chciałem się wypisać z tego szpitala. Pan Hubert Rozmus, tak? No, przynajmniej wypisuję cię. No nie, no już jest wypis zrobiony. Proszę przeczytać wszystko, czy jest zgodne i podpisać. Zgodne. Mimo nalegań dr Dominiki, pacjent nie zgodził się na kolejne badania. Teraz musi podpisać dokument stwierdzający, że na własną prośbę opuszcza A ten szpital. wypis proszę wziąć. Ej, co się dzieje? Hubert, co się dzieje? Co się stało? Nie, Ej, skurcz. chodź usiądziemy. Dasz radę? Mężczyzna dostaje silnego ataku bólu. Noga mu drętwieje, co uniemożliwia normalne chodzenie. Jego zdenerwowany przyjaciel nie zdaje sobie sprawy, że partner sam nie zgodził się na wykonanie kolejnych badań. Poczekaj tutaj. Przepraszam, przed chwilą się go wypisał. dzieje? No przecież chodzić nie może, noga go boli. Stopa mi zdrętwiała. Grzesiek, Ała. chodź szybko, weź wózek. Dopiero Wieziemy go pacjenta z wypisaliście. powrotem na salę, ja dzwonię do doktor Dominiki. Co to jest w ogóle za szpital? Przed chwilą go Proszę wypisaliście. pana, spokojnie. Ktoś go w ogóle badał? Proszę pana, badał go lekarz, A jakby go spokojnie. tak na ulicy złapało? Proszę pana, ja z panem nie będę dyskutować w ten Dziadostwo uprawiacie. sposób. Ja z panią też nie Dobrze? będę dyskutować. To proszę sobie siąść Proszę i się mi uspokoić. zawołać lekarza, który się nim zajmował. A przepraszam, czy pan jest z rodziny? Tak, nie zupełnie. No więc właśnie, więc sobie Zaraz pan pani siądzie i wytłumaczę. się pan uspokoi, dobrze? Jedziemy. Hubert, trzymaj się. Proszę zaczekać. To jest skandal. Po prostu go zlekceważyli. Co, założyli mu opatrunek i tyle? Wypisali bez żadnych badań? Jeszcze ta pielęgniarka. Czy pan jest z rodziny? Od kilkunastu lat jesteśmy razem ze sobą. To chyba jestem z rodziny. Jakaś informacja mi się należy, tak? Zdenerwowany partner zranionego mężczyzny ciągle nie rozumie, dlaczego jego przyjaciel nie został dokładnie zbadany. Tymczasem w sali segregacji pacjent z powodu własnej nieodpowiedzialności musi zostać ponownie przyjęty przez dr Dominikę. Jego rana pozornie wydaje się niegroźna. Jednak narastający ból i pojawiające się drętwienie nogi wskazują, że urazu nie można bagatelizować. Jeszcze troszkę, jakby pan odsunął spodnie. No już, spokojnie. Szefie, mogę prosić na chwilę? Ale ja nie mam czasu, a tego pacjenta już widziałem. No właśnie, założyliśmy mu opatrunek i wypisaliśmy. Jak na wypisanego kiepsko wygląda. No, pojawiła się ostra bolesność i drętwienie. Udo nad kolanem jest twardsze niż cała reszta nogi. Paskudnie wygląda. Spokojnie, O, ta spokojnie. rana głęboko penetruje, trzeba to sprawdzić. Aha, i zrób morfologię. Dobrze, proszę pobrać krew i zrobimy jeszcze tomografię z kontrastem. Tak, i zadzwoń, ściągnij kogoś z chirurgii, ja idę Dobrze, operować. dobrze. Pani doktor, to naprawdę wcześniej nie bolało. Bolało, prawda? Tylko dało się wytrzymać. Nienawidzę szpitali. No i proszę bardzo. Przed blokiem operacyjnym czekają zdenerwowani rodzice 16-letniego pacjenta. Nie wiem, Beata, skąd mam wiedzieć? No ale chyba tędy go będą wieść. Tak, tędy. Ojciec chłopaka jest przekonany, że jego syna musiał specjalnie wypchnąć z balkonu internatu jakiś kolega. Nastolatek, uczeń szkoły sportowej, jest bardzo zdolnym pływakiem. Ojciec sądzi, że wypadek to wynik zazdrości któregoś z rówieśników. Powiedz wreszcie, kto cię wypchnął? Synku, Przestań, Leszek, przestań. potem porozmawiamy. Słuchaj, winni zostaną ukarani, masz to pewne. Nie chcę, żeby nikogo karano. Wiesz co, ja się wszystkiego domyślam, synku. Nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. Moje dziecko muszę jeść na tą operację i wracaj do nas. Proszę czekać dalej nie można. Proszę tu zostać. Nie można. Wszystko Nie będzie można, dobrze? proszę tu zostać. To
teraz przesłuchanie prowadzisz? To teraz przesłuchanie prowadzisz, to Dajże są twoje spokój. chore ambicje. Zastanów się, czy ten chłopak ma w ogóle jakąś szansę przy tobie? Twoje chore ambicje. Tak, szkoła Nie mów sportowa takich i bzdur. pływanie. Jest najlepsza przecież. Czego Tak, ty i dlatego chcesz? to dziecko musiało mieszkać tak daleko od nas. On nienawidzi tej szkoły, ani tego internatu. Bzdury opowiadasz. Tyle ci powiem. To nie są bzdury. A zapytałeś się go kiedykolwiek, jako dobry ojciec, czy on po prostu to pływanie lubi? Dziewczyno, czy ty wiesz, co ty mówisz? Odejdź Czy ode ty mnie. wiesz, co ty mówisz? Wiesz co, uspokój się. Powiem ci tylko tyle, że sama nie wiesz, co mówisz teraz. Sama nie wiesz, co mówisz. Boże, moje dziecko. Czego oni chcą? Czy to moja wina, że Miłosz wypadł z balkonu? Albo że chce kary dla łobuzów? Chciałem, żeby Miłosz trenował. Żeby czymś się zajął, zamiast siedzieć na czepaku. Ma wyniki, możliwości. Ja w jego wieku nie miałem tych możliwości. A to, że mieszka w internacie? No i co z tego? Szybciej stanie się mężczyzną. Jeszcze raz ci mówię, uspokój się. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry. Co z synem? Proszę mi powiedzieć. jak się Zabrali go czuje? na operację, zoperowany. Nic nie wiem, nic. Przykro mi. Co pan tutaj robi? Po co proszę pan tu pana, przyszedł? Proszę pana, chciałem panu tylko jedno powiedzieć, że w szkole naszej nie ma żadnej fali. To chce pan mi zasugerować, że mój syn sam wyskoczył z balkonu? Nie, Pan proszę chyba pana. żartuje. Nie, proszę pana. Ja chcę panu tylko jedno powiedzieć. Proponowałbym panu, żeby pan sam porozmawiał z synem. Ma On pan sam to pewne. o tym panu powie. Na pewno panu powie. powie. Proszę Od państwa, naszych proszę dzieci. się Bardzo proszę, odsunąć. bardzo Proszę się proszę. tu nie kłócić, zrobić miejsce. Ja panu powiem jedną rzecz. Jeżeli to, co się stało, przeszkodzi mojemu synowi w karierze, uniemożliwi mu kontynuowanie pływania, Przestańcie ja wam się już nie kłócić. odpuszczę. Proszę Przestańcie pana, się jednak kłócić. panu proponuję jedno. Proszę porozmawiać z synem. On na pewno sam o tym Niech panu pan powie. stąd Dziękuję. idzie, niech Do pan widzenia. nie Niech pan poradza, idzie co do ja mam rejestracji, widzenia. niech pan tam poczeka. To jest bezczelność. Jak tak można? Rozumiem reakcję rodziców Miłosza. Sam nie wiem, jak spadł z tego balkonu. Ale chłopcy rywalizują między sobą, a Miłosz pływa dlatego, że jego ojciec tego chce. W izbie przyjęć nadal czeka partner mężczyzny zranionego w nogę. Cały czas próbuje dowiedzieć się czegoś o stanie jego zdrowia. Tymczasem na korytarzu niespodziewanie zauważa córkę swojego przyjaciela. Nie chcę z tobą rozmawiać. Iga dzwonił do ciebie? Nie rozumiem kto. No twój ojciec. Ty chyba sobie ze mnie żartujesz. No, tu jest. Co mu jest? Zranił się w nogę. Chyba nic poważnego. Skąd wiedziałaś, że tutaj jest? Nie wiedziałam. Odwiedzałam koleżankę, ale pomyliłam wyjścia. Co mówią lekarze? Wiesz co, wypisali go, ale dostał znowu ataku bólu i wrócił z powrotem. Może zastanie się, porozmawiać. poinformować o stanie pacjenta. Przepraszam, ja jestem córką Huberta Rozmusa. Chciałabym się dowiedzieć, w jakim jest stanie. Aha, rozumiem. Lekarze zadecydowali, że będzie wykonana tomografia. Tomografia? To tak poważne? No wie państwo, no muszą państwo czekać na informację od cały czas lekarza. tutaj czekam. No ja wiem, ja rozumiem. Chwileczkę. Dla jasności. Ja nie zgadzam się na to, żeby pani informowała kogokolwiek o stanie mojego ojca spoza rodziny. Tutaj jestem tylko ja. No ja rozumiem, ale to pacjent podejmuje decyzję, kogo możemy informować, także ja mogę powiedzieć pani ojcu, że pani przyszła, dobrze? Dziękuję. Myślałem, że Iga przyszła, bo ojciec do niej zadzwonił. Trochę mnie to zaskoczyło, bo była żona Huberta i córka nie utrzymują z nim kontaktu od wielu lat. No, pomyślałem, że może ostatnio coś się zmienia i Hubert z córką zbliżają się do siebie, no ale powiedziałby mi o tym. Iga nie może wybaczyć ojcu, że odszedł od nich. No ale sposób, w jaki mnie potraktowała przy pielęgniarce, był naprawdę upokarzający. W tym samym czasie w pracowni tomograficznej zaczyna się badanie nogi zranionego mężczyzny. Badanie wspólnie przeprowadzą dr Dominika Gajda i poproszony o konsultację chirurg dr Grzegorz Lach. Cześć. Cześć. Co badamy? Udo. Rana jest niewielka, ale najprawdopodobniej głęboko penetrująca. Z kontrastem. Tak, już jest przygotowany, tu masz wyniki. Okej, kreatynina w porządku. Możemy zaczynać? Tak, oczywiście, zaczynajmy. Niewiele widać. Duży krwiak uciska tętnicę udową. Niedobrze. Tomograf nic nam nie da.
Nic z tego nie odczytam, tu nie widać nawet naczyń obwodowych. Ale to co, trzeba będzie go ciąć? Nie ma innego wyjścia. No tak, tylko wszystkie sale operacyjne są zajęte. A morfologia zrobiona? Tak, czekamy na wyniki. To oznaczmy od razu grupę krwi. No dobrze, dobrze. Kto teraz operuje? Ordynator. Dobra, no to daj znać, jak będziemy gotowi. Dzięki. No na razie. Niestety badanie tomograficzne nie dało nam jednoznacznego poglądu na stan nogi pacjenta. Jest tam duży krwiak, który uciska tętnicę udową i zasłania jej obraz. Konieczne jest badanie chirurgiczne rany. Ranę trzeba rozciąć, powiększyć, a wtedy zobaczymy dokładnie. W tej chwili jest to jedyny sposób, aby udało nam się ustalić, co powoduje drętwienie podudzia i stopy oraz dużą bolesność uda. Podczas gdy zraniony mężczyzna dowiaduje się od lekarzy, że będzie operowany, jego partner ponownie próbuje porozmawiać z jego córką. Iga, znam cię od dziecka. Zawsze byłem blisko was. Przyjaźniliśmy się. I co to zmienia? Iga, twój ojciec... Tak, wiem. Wybrał. To mi chciałeś powiedzieć, wujku? Nie musisz być złośliwa. Ani z tobą rozmawiać. Pani ojciec będzie miał zaraz zabieg. Jaki zabieg? No, lekarze o tym zadecydują, ale musimy czekać na salę operacyjną. Może pani chce się teraz spotkać z ojcem? Ja? No tak, proszę, zaprowadzę panią. Czuję się okropnie. Jak ona mnie traktuje? Co, chce mnie upokorzyć? Przecież nie jestem jej wrogiem. Z ojcem nie widziała się od wielu lat, mimo że wielokrotnie próbował się z nią kontaktować. Przez ten cały okres nie interesowało ją, jak żyje, czy jest zdrowy, co robi. Nawet teraz tutaj pojawiła się przez przypadek. Ciągle zachowuje się jak mała dziewczynka. Przykre. Tymczasem przed blokiem operacyjnym na wynik operacji 16-latka czekają jego zdenerwowani rodzice. No jeszcze trzeba będzie troszeczkę poczekać, ale No tak, ale nie wie pani, co się dzieje? Niech pani zobaczy, jak wygląda moja żona. Już idzie lekarz, także udzieli państwu wszystkich informacji. Panie ordynatorze, wyniki. Tak, wiem, to proszę zanieść do mojego gabinetu. A proszę państwa, wszystko się udało, ale niestety musieliśmy usunąć śledzione. Usunąć? Jak? Jak będzie z tym żył? Proszę pani, bez tego się da żyć, tylko będzie musiał uważać bardziej na infekcje i przy większym wysiłku. Ale czy to nie przeszkodzi mu w pływaniu, w szkole? Ale proszę pana, ja panu teraz na to pytanie nie odpowiem. Ale chyba lepiej, żeby chłopak doszedł do sił, prawda? A jak on się teraz czuje? No, wybudza się po operacji, dostał środki przeciwbólowe, przewozimy go teraz na salę pooperacyjną, tam go odwiedzicie. Tak, będzie dobrze, będzie dobrze. Dziękuję, panie doktorze. Cholera, przecież on musi trenować. Jak on będzie teraz pływał? Przestań wreszcie! On musi pływać! No, niestety podczas upadku doszło do uszkodzenia śledziony. Nastąpiło pęknięcie i krwawienie, w wyniku czego musieliśmy ją usunąć. Jej funkcję przejmie teraz wątroba lub inne narządy. Jednak śledziona produkuje przeciwciała, a jej brak może spowodować zmniejszoną odporność chłopaka na infekcje. Jest także magazynem krwi, która dodatkowo dotlenia tkanki przy zwiększonym wysiłku. No, dla sportowca może to mieć znaczenie. Kiedy rodzice 16-latka czekają, aż ich syn wybudzi się po operacji, córka mężczyzny zranionego w nogę po raz pierwszy od kilkunastu lat idzie porozmawiać ze swoim ojcem. Mężczyzna opuścił ją i matkę dla swojego partnera, kiedy była małą dziewczynką. Jak się czujesz? W miarę. Pierdoła, tak skaleczyłem się śrubokrętem. Będziesz miał zabieg? Nie, myślę, że tylko mi dadzą jakiś zastrzyk. Maciek cię zawiadomił? Nie. Przypadek. Byłam u znajomej. Przypadek. Wiesz, ja nie dzwoniłem, bo to pierdoła taka tylko. Tato. Więc... A co u mamy? Powiedz. Nie mów mi, że chcesz teraz o mamie rozmawiać. Córuś. Tato, nie jestem już dzieckiem. Proszę cię. Przez tyle lat ukrywałem, co naprawdę czuję. Byłyśmy z tobą. Co ty wtedy czułeś? Wiesz przecież, że z Maćkiem przyjaźnię się od wielu lat. Cholera jasna, człowieku! Byłeś żonaty, ja miałam 10 lat. No, wybacz, ale nie potrafiłam się cieszyć, że kochasz jego.
Nie nas, jego! Iguś, możemy rozmawiać. Ja nie chcę cię stracić. Tato... Minęło tyle czasu. Ja już zapomniałam. Chcesz czegoś? Potrzebujesz? Jakieś ubrania? Jedzenie? Nie, jest Maciek tam na poczekalni. Iga! Iga! Idąc ulicą, zobaczyłam ojca idącego z wujkiem Maćkiem. Zapytałam mamy, czemu nie przychodzi do nas, a spotyka się z nim. Mężczyzna zraniony w nogę czeka na operację. Czy niegroźnie wyglądająca rana może doprowadzić do trwałego kalectwa? Teraz będzie dobrze. 16-latek po usunięciu śledziony odzyskuje przytomność. Nie wiadomo jednak, czy po operacji będzie mógł normalnie żyć. Czy rodzice dowiedzą się, dlaczego syn wypadł z balkonu? Przecież ta operacja może uniemożliwić mojemu synowi powrót do sportu. Po prostu stąd wyjdź! Nigdzie nie będę wychodził. Zawołam ordynatora, wyjdź stąd! Mógł pan udzielić im jakiejś informacji? W trakcie operacji doszło do pewnych komplikacji, ale już jest wszystko w porządku. Wypadł z balkonu na drugim piętrze w internacie. Chłopie, coś ty robił na balkonie? Na oddział trafia 16-latek, uczeń szkoły sportowej. W tym samym czasie do szpitala przychodzi para gejów. Jeden z nich zranił się śrubokrętem w nogę. Boli. Możesz stać? Usiądziemy? Człowiek chory siedzi w kolejce nie wiadomo ile godzin. Nie można się zająć najpierw chorym człowiekiem, a potem w ogóle formalności jakieś pozałatwiać? O cholera, Ela! Tak? Okazuje się, że 16-latek ma pękniętą śledzionę i musi być natychmiast operowany. Miłosz ma dopiero 16 lat. Całe życie przed nim. Tak, wiem. Wybrał. Na oddziale pojawia się córka zranionego w nogę mężczyzny. Kobieta rozmawia z ojcem po raz pierwszy od wielu lat. To kompletnie bez sensu. Po co ja z nim w ogóle rozmawiałam? On potrzebuje tylko tego swojego kochanka. Miałam 10 lat i ciągle pytałam o tatusia. Czemu z nami nie mieszka? Nie kocha nas? Mama zupełnie nie wiedziała, co mi odpowiadać. Spadło to na nią niespodziewanie. Kiedyś, idąc ulicą, zobaczyłam ojca idącego z wujkiem Maćkiem. Zapytałam mamy, czemu nie przychodzi do nas, a spotyka się z nim. No to mi powiedziała. Tymczasem na sali segregacji lekarze muszą podjąć decyzję, czy stan zdrowia zranionego w nogę mężczyzny pozwala na przeprowadzenie operacji. Proszę. Tak, morfologia nie najgorsza, układ krzepnięcia w porządku. Glukoza prawidłowa, elektrolity i mocznik też. To będziemy operować. Przygotujcie pacjenta. Oczywiście. Zawiadomisz blok, dobra? Jasne. Będzie pan musiał jeszcze chwilkę poczekać, niestety. Nie spieszy mi się pod nóż, pani doktor. Pani Weroniko, proszę przygotować pacjenta do operacji, dobrze? Dziękuję. W tym czasie w izbie przyjęć ciągle czeka zdenerwowany partner zranionego mężczyzny. Przepraszam bardzo, ktoś chce z panem rozmawiać. Córka? Przyjaciel. Puścić go? Dobrze. Dobrze. Proszę pana, proszę. Proszę. Dziękuję. Tylko krótko, dobrze? Jak tam, misiek? Dobrze. Boli cię to jeszcze? Nafaszerowali mnie czymś. Nie boli. Będzie dobrze. Niedługo cię zabiorę do domu. Iga jest tam na poczekalni? Tak, jest w poczekalni. Pokłóciliście się. Tak. Stęskniłem się za nią. Teraz będzie dobrze. Na ojomie po operacji usunięcia śledziony wybudza się właśnie 16-letni pacjent. Ordynator zgodził się, aby na sali byli obecni rodzice chłopaka. Jego ojciec ma nadzieję, że teraz, kiedy syn odzyskał wreszcie świadomość, powie, kto wypchnął go z drugiego piętra. Nie ma, wszystko w porządku na razie. Proszę nie męczyć pacjenta. Dobrze. Nie martw się, Miłoszku. Wszystko będzie dobrze, dziecko. Zabiorę cię stąd. Nie pozwolę ci wrócić już do tego internatu. Będziesz z nami. Wrócisz do domu. Zajmiesz się tym, co kochasz w życiu. Przepraszam, synku, tak się martwiliśmy. Jak zadzwonił ten wychowawca, to ja myślałem, że... Przepraszam. Synku, ale powiedz,
Kto cię wypchnął z tego balkonu? Nie musisz się nikogo obawiać. Nikt mnie nie wypchnął. Leszek, przestań, daj spokój chociaż teraz, przestań. Ja się muszę dowiedzieć. Naprawdę nie musisz się nikogo obawiać. Synku, Dziewczyny zamknęły się w pokoju i założyłem się, że przejdę do nich przez balkony. Boże, Dla zabawy, o dziewczyny chodziło. co ty opowiadasz? Co za głupota? Nie. Boże, co ty mówisz, ja nie. dziecko? To o zakład chodziło? O dziewczyny? Ja nie chcę w to uwierzyć. Jak to jest możliwe? Przecież ta operacja może uniemożliwić mojemu synowi powrót do sportu. Jak mój syn mógł być tak nieodpowiedzialny? To mi się w głowie nie mieści. Szczere wyznanie syna to cios dla jego ojca. Mężczyzna nie może pogodzić się z tym, że przez taką nieodpowiedzialność jego syn być może będzie musiał zrezygnować z uprawiania wyczynowo pływania. Po raz kolejny chce o tym porozmawiać z lekarzem, który operował chłopaka. Dzień dobry, panie ordynatorze. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. Wie pan co, ja mam takie pytanie. Czy mój syn będzie mógł uprawiać sport? Czy będzie mógł pływać? Proszę pana, pan ciągle o tym sporcie. No, Bo to jest trzeba bardzo czekać. ważne. Proszę pana, proszę mnie posłuchać. Teraz jest najważniejsze, żeby syn wypoczął. I chciałbym, żeby pan mu to umożliwił, dobrze? Przepraszam, ale mam innych pacjentów. Ale Tato, Spokój, nienawidziłem tego pływania. co ty mówisz? Co ty za bzdury opowiadasz? Przecież to była twoja świetna, wspaniała rola. Daj spokój. Miałeś wyniki. Daj spokój, proszę cię, chociaż Co teraz ty daj mi- spokój. Dobra. Potem pogadamy. Zostaw go. Synku, jak ty mogłeś coś takiego zrobić? Jak ty mogłeś przez taką głupotę zniszczyć swoją karierę? Wyjdź, po prostu stąd wyjdź. Nigdzie nie będę stąd. wychodził. Zawołam ordynatora, wyjdź stąd. Nie będę wychodził. Już spokój. Tymczasem przedłuża się operacja pacjenta zranionego w nogę. Przed blokiem operacyjnym na jej wynik czeka jego coraz bardziej zdenerwowany partner i córka, która mimo żalu do ojca zdecydowała się zostać w szpitalu. To miał być prosty zabieg. Co się dzieje? Nie mam pojęcia, no trzeba kogoś zapytać. Oczywiście. Tak, nie ma sprawy. Przepraszam bardzo. Sekundkę, dobrze? Pani Kingo, proszę zanieść te wyniki do pokoju lekarzy i położyć na moim biurku. Dobrze? Super, dziękuję. Słucham. Pani doktor, co tak długo trwa? Co się tam dzieje? Proszę pani, ja niestety nie byłam na sali operacyjnej, więc nie mogę udzielić żadnej rzetelnej informacji. Słyszałam tylko, że były jakieś komplikacje. Jakie komplikacje? Naprawdę nie wiem. Ja doradzałabym jednak, żeby państwo poczekali na chirurga. On na pewno... Ale rany boskie to jest zwykłe udo. No, jakiś prosty zabieg chyba, prawda? Tak, ja rozumiem, ale tak jak mówię, mnie tam nie było. Ja nie jestem w stanie udzielić państwu informacji, bo nic nie wiem. Po prostu, dobrze. O, panie doktorze, to jest rodzina pacjenta. Mógł pan udzielić im jakiejś informacji? W trakcie operacji doszło do pewnych komplikacji, ale już jest wszystko w porządku. Jakich komplikacji? Chwileczkę. Doszło do wstrząsu krwotocznego. Pacjent stracił dużo krwi, ale udało się nam sytuację opanować. Wyrównaliśmy płyny. Trochę to trwało. I co teraz? No, został przewieziony na salę pooperacyjną. Za jakieś 2 godziny będzie go można zobaczyć. Pani doktor, mogę prosić? Początkowo wydawało się, że rana nie jest aż tak głęboka, ale podczas zabiegu okazało się, że uszkodzona jest żyła i tętnica udowa. Nie mogliśmy zatamować krwi. Na szczęście udało się szybko zszyć żyłę. Usunęliśmy też uszkodzony fragment tętnicy, zastępując go kawałkiem innej żyły. Operacja się udała i pacjent powinien szybko odzyskać sprawność w nodze. Miłosz Stawiarz spędzi w szpitalu 2 tygodnie, ale w domu czeka go jeszcze długi powrót do zdrowia pod opieką rodziny. Bezśledziony będzie mógł normalnie funkcjonować, ale już do końca życia musi uważać na infekcje i przeciążenia organizmu. Sport będzie mógł uprawiać jedynie rekreacyjnie. Jego ojciec nadal nie pogodził się z tym, że syn przez nieodpowiedzialność zniszczył swoją dobrze zapowiadającą się karierę sportową. Dziękuję. I ten sok, o który mnie prosiłeś. Dziękuję, pamiętałaś. Tak. Jejku, ile tego przyniosłaś? No teraz musisz się dobrze odżywiać. Zobacz, jeszcze mam to, co ostatnio Już mi niebawem przyniosłaś. wracasz do domu. Zaczniemy nowy rozdział w twoim życiu. Nie wiem, co dokładnie chodzi z tą śledzioną, ale z pływaniem to już chyba koniec. I dobrze, nienawidziłem tego pływania. A mój ojciec jest na mnie wściekły.
Ale no, musi zrozumieć, że pragnę żyć po swojemu. No to co, już po wszystkim? Za kilka dni Hubert Rozmus opuści szpital. Pacjent odzyskał sprawność w nodze, ale w domu będzie czekała go jeszcze 6-miesięczna rehabilitacja. Lekarze uprzedzili go również, że w przyszłości może odczuwać ból podczas chodzenia. Jego partner cały czas troskliwie się nim opiekuje. Niestety nie ma z nim córki. No? Jak jest? Już lepiej, nie? Jeszcze trochę boli. Proszę sobie. Wariacie, chodź tu. Dobrze. Miałem rację. Kiedy się wybudziłem po operacji, Igi już nie było. Nawet nie poczekała na mnie. Przekazała mi tylko, żebym się trzymał i zdrowiał. Nie chciała mnie widzieć. Dzwonię do niej co jakiś czas. Może kiedyś odbierze. Czwartek, 7 rano. Ekipa pogotowia przywozi do szpitala 28-letniego Rafała Masiuka, który zasłabł w swoim domu. Pani doktor, co mu dolega? On ma gorączkę od 3 dni. Mówiłam, żeby został w domu, ale nie chciał mnie słuchać. Czego? Wzięłam tylko 2, zostaw mnie! Na oddział ratunkowy przychodzi matka z nastoletnią córką. Dziewczyna prawdopodobnie nałykała się leków przeciwbólowych. Chciała się otruć. Patowa sytuacja, bo dziewczyna ma 16 lat, czyli zgodnie z prawem może odmówić wykonania badań, nawet jeżeli jej matka się na to zgadza. Jeśli dziewczyna nie zgodzi się na leczenie, może umrzeć. To nie jest film dla niegrzecznych dziewczynek, ani gra komputerowa. Żarty się skończyły, możesz umrzeć, rozumiesz to? Rafał! Proszę zaczekać na... Stan przywiezionego rano pacjenta stale się pogarsza. Proszę zaczekać. Wszystko mu wysiada. Wszystko naraz. Sypie się cały organizm, a ja nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Kaju, mam już twoje wyniki.